Bohater dzisiejszego odcinka to kolejny wielki nieobecny na kanale Karoseria, bo w prawie 3-letniej historii naszego kanału nie pokazaliśmy go, choć on sam ma już 7 lat. Widzieliście Mercedesa klasy C w wersji kombi, widzieliście BMW serii 3 w wersji Touring, tutaj jak sobie klikniecie to je obejrzycie, natomiast tego auta jeszcze nie było, ale już jest. Audi A4 w Avancie. Uczciwie należy powiedzieć, że na tle konkurentów ten samochód to po prostu starość, bo generacja B9, jaką tutaj mamy, zadebiutowała w 2015 roku, czyli ma 7 lat, a 7 lat w motoryzacji to jest szmat czasu. Można zatem szczerze wyznać, że jest tak stare jak wasza stara. Na szczęście przeszło lifting w 2019 roku, w związku z czym nadal może się podobać, bo zmieniono reflektorki, które teraz są bardzo ładne i mają śliczne LEDy do jazdy w ciągu dnia. Przemodelowano zderzaki, tutaj się pojawił taki dziubeczek, zmieniono rodzaje felg, wprowadzono nowe kolory, zmieniono trochę wnętrze, pojawiły się nowe systemy autonomiczne, poprawiono silniki, nawet mechanicznie trochę pozmieniano w zawieszeniu, więc tych zmian było całkiem sporo. W efekcie co mamy? Mamy Milfa. Taką matkę Stiflera. Wiecie, że jest stara, ale kompletnie wam to nie przeszkadza, bo nadal jest pociągająca i nadal z chęcią poszlibyście z nią w tango. A skoro jesteśmy przy tango, to dokładnie tak nazywa się ten lakier, kosztuje dodatkowo 4600 zł i jeszcze dodaje mu atrakcyjności. Świetnie wygląda z tym pakietem Black za 4000 zł, czyli czarne macie lusterka, czarne relingi, czarne obramowania szyb, czarne logo nawet jest tutaj z przodu. Jak nie chcecie pełnego Black, to możecie sobie dobierać niektóre elementy w tym czarnym kolorze, czyli na przykład samo logo. Felgi w naszym przypadku są 19-calowe, w standardzie dostajecie 17-calowe. Natomiast w serii już w tej wersji S-Line macie obniżone o centymetr zawieszenie, ale ono wówczas nie jest adaptacyjne. Oprócz tego standardowego, oprócz obniżonego w S-Line są jeszcze dwa zawieszenia adaptacyjne. Jedno jest o 32 mm obniżone i jest adaptacyjne, drugie jest standardowe i jest adaptacyjne, a jak tego wam jeszcze mało, tych wszystkich adaptacyjnych i nieadaptacyjnych, to jeszcze występuje ten samochód w wersji Allroad i wówczas zawieszenie jest dla odmiany nie obniżone, tylko podwyższone o ponad 3 cm. Jaś ty mordacie. Matka Stiflera nadal ma zgrabną dupkę i nadal ma fajne zderzaki. I znowu mamy tutaj właśnie po liftingu wprowadzone nowe LEDy i też bardzo ładnie świecą. Te z przodu to są oczywiście LEDy matrixowe, które wymagają dopłaty, ale w standardzie dostajecie już takie podstawowe LEDy. Co ciekawe, pomimo że samochód jest najstarszy z tej świętej niemieckiej trójcy, to jednocześnie jest największy, bo jest dłuższy o centymetr od Mercedesa i aż 5 cm dłuższy od BMW. Jest też szerszy i od Mercedesa i od BMW o 2 i 3 cm, natomiast jest niższy tam od centymetr i 2 od nich. Natomiast ma mniejszy, najmniejszy w tym zestawieniu rozstaw osi i to na przykład aż o 5 cm względem BM-ki. Ale co to oznacza we wnętrzu? No więc we wnętrzu, moi drodzy, mamy bagażnik, który wcale nie jest... Jeszcze raz. Natomiast w praktyce ten rozstaw osi niewiele zmienił, przynajmniej jeżeli chodzi o bagażnik, który się nie chce odblokować. O, to niech się tak otworzy. Pomimo tego, że mamy najkrótszy rozstaw osi, jest naprawdę całkiem solidny. O, proszę bardzo, a tu prezenty dla was są. 3 książki do rozlosowania. Wchodzicie do nas na Instagrama. Instagram nazywa się karoseria_ty od YouTube'a i tam będzie można wygrać 3 książki Jeremiego Clarksona. Jak nie wygracie, albo nie interesuje was gra, albo nie macie Instagrama, albo macie w dupie konkursy, to zalecam wejść sobie tutaj do opisu tego odcinka na dół i tam będziecie mieli link bezpośredni do tych książek. Czy będzie na nie rabat? Jeszcze nie wiemy. Wydawnictwo się zastanawia. Jak będziecie grzeczni i dużo będziecie tutaj łapek zostawiali i komentarzy pisali, to podobno będzie rabat. Może nawet jakiś solidny dla was. To książki zostawiamy tutaj, a teraz zajmujemy się bagażnikiem, który ma litrów 495, czyli 5 mniej niż BMK, ale jednocześnie 5 więcej niż Mercedes. Powiecie, że 5 litrów to przecież żadna różnica. Owszem, chyba że przychodzi do przewiezienia butelek. Wtedy 5 litrów już robi różnicę. To, co nam się bardzo tutaj podoba, to ta roletka. Pamiętacie, w BMW narzekaliśmy na to, że trzeba ją ręcznie zasuwać, a jak nie zasuniecie ręcznie, to pojawia się problem pod tytułem wsiadacie za kierownicę i nic nie widzicie w lusterku wstecznym. A tutaj zobaczcie, jak ona automatycznie sama zjeżdża. Chyba że akurat nie zjedzie. Zjeżdża, słyszę.
Więc nawet jak zapomnicie, to Audi za Was o tym pamięta. Albo jak było, może być zapłon włączony? Walizka jedna i walizka druga. Wchodzą obok siebie obie duże, a nie jakieś kabinówki. Oprócz nich jeszcze wejdą tutaj Wam. Chyba nawet walizka taka weszłaby boczkiem kabinowa, plecaczki jakieś, nawet nad roletą jeszcze zostaje tutaj, a czy pomiędzy roletą a walizkami zostaje trochę miejsca. Więc pytanie teraz w ten sposób, raczej tego nie zmieścimy, bo blokuje nam tutaj roleta dostęp. Ale jakbyśmy to wyjęli, tę roletkę, to zobaczymy, co się tą zmieni. A, bo tam jest taka druga jeszcze, ta jedna. No, trzeba tak i trzeba to wyjąć. Oprócz tej roletki mamy tutaj taką drugą, słuchajcie, zobaczcie, która służy do zabezpieczania przestrzeni bagażowej, to znaczy oddzielania jej od tej części pasażerskiej. Podobne rozwiązanie było w BMW, tylko tam się troszkę łatwiej to wszystko wyjmowało. Tutaj się to wyjmuje nieco trudniej, ale to nie znaczy, że nie damy rady, nie? Tu wypiąć. O, i teraz wyszło. I wiecie, co Wam powiem? Że to jest ciężkie i tego nie ma niestety tutaj gdzie umiejscowić po zdjęciu, tak jak w BMW. Czyli musicie to zostawić w garażu, tam nie ma żadnego miejsca, tam jest za to koło dojazdowe, którego w BMW nie było. No więc coś za coś. Walizka number one. Walizka number two. O, raczej tak i tak. I zobaczmy, czy nam się to zamknie. Z palcem w pompce. Więc okazuje się, że kombi bagażnik. Zasymuluj, że dotykasz, dobra? Dobra. Więc okazuje się, że bagażnik Audi Avant... Śmiać mi się chce z tego, co symuluj. Bagażnik w skromnym tak naprawdę segmencie D może pomieścić 3 takie duże walizki. I wcale nie jest taki mały, jak pozornie mogłoby się wydawać. Co jeszcze w nim mamy? Oprócz tych wszystkich siateczek i roletek, a mamy na przykład takie na sprężynce haczyki, ale one zbyt wiele nie udźwigną, tam może 3 czy 4 kg. Z drugiej strony też jest taki haczyk, tam jest koło zapasowe, już Wam pokazywaliśmy. Są takie mocowania tutaj w oparciu tylnej kanapy, też podobnie jak w BMW. Jak sobie złożycie te fotele, a je się składa, o takim ciągnięciem tutaj je się odbezpiecza, ale trzeba potem jeszcze popchnąć i podobnie to. I wówczas sobie mocujecie tę siatkę tam właśnie w tych prowadnicach, przytwierdzacie tam u góry przy cykorkach są mocowania i macie bagażnik oddzielony od przednich 2 foteli siatką zabezpieczającą i przewozić tu możecie pralki, lodówki należąco, meble z Ikei czy jakiekolwiek inne graty. Bardzo estetyczne, zobaczcie te LEDy, które oświetlają bagażnik i to z jednej i z drugiej strony. Takie podłużne, fajne, a nie wkomponowane na chamsko lampki, jak większość producentów stosuje. O, tu jeszcze gumeczka, żeby sobie zabezpieczyć jakąś butelkę. Tutaj siateczka, w której mieści się kamizelka odblaskowa i apteczka. Tutaj siatka przytrzymująca bagaże. Jeżeli dobrze pamiętam, to jeszcze możecie tutaj mieć takie listwy specjalne z dodatkową taką przegrodą, którą sobie przesuwacie płynnie i możecie zablokować jakiś bagaż bliżej na przykład oparcia tylnej kanapy. Bardzo praktyczny, fajny, foremny, bo on ma metr na metr. Zobaczcie próg załadunkowy jaki niski, wręcz poniżej mojego kolana, więc nawet jak ktoś ma 1,20 m wzrostu, to będzie w stanie tutaj wrzucić bagaże. Fajne. I dla psa nie będzie problemem wskoczenie. Urósł, chodź, hop. O tak, mordeczko, tak. Dobra, jest miejsce na kolana? Jest miejsce na kolana, tak, że będę mógł wygodnie pojechać trochę dalej niż do sklepu osiedlowego. Teraz jak to przedstawia się tutaj? No i tu się przedstawia może ciut lepiej niż w BMW serii 3, które testowaliśmy, ale dosłownie ciut lepiej. Tutaj pod spodem mam dość mało miejsca i to jest takie twarde dosyć wykończenie, więc tam włożyć stopy jest tak średnio. Na kolana, no to wyprofilowanie jakby było troszkę wyżej, to byłoby lepiej, ale na razie no to tak, o, dotykam nieco. Kanapa ma bardzo wysokie oparcie, więc przynajmniej tu jest mi wygodnie, natomiast zagłówek niestety jest tak wyprofilowany, że wpija mi się po prostu tutaj w kark, w szyję i jest to nieprzyjemne. Tutaj podparcia nad uda jest ok, fajny jest profil tej kanapy, ona jest taka opadająca pod skosem, więc jest dosyć wygodnie. I nad głową miejsca
no tak jak Cię mogę. Jakbym miał 1,80 m byłoby lepiej, ale do komfortowych podróży osoby do 1,70 m. Nawet jak dzieciory macie bardziej wyrośnięte, to będzie im już tutaj trochę ciaśniej. Podłokietnik jest. O, tu przyjemnie wyłożony, można sobie coś wrzucić. Cup holdery są i to takie, że można każdy dla sobie może otwierać odrębnie. To jest fajne. Mamy tutaj trzecią strefę klimatyzacji, za to trzeba dopłacić. Co ciekawe, nie mamy żadnego gniazda USB-C, więc musicie się ratować tylko tym, że wrzucicie tutaj sobie zapalniczkę z 2 portami do ładowania. Albo możecie sobie dokupić gniazdo USB, kosztuje 270 zł. Sama kanapa, i to jest fajne, jest składana w proporcjach 40, 20, 40, więc jak tę część złożycie, to możecie przewozić sobie karnisze, narty, grabie i inne przedmioty użytku domowego tutaj, a po bokach będą sobie siedziały 2 osoby. Jakość wykonania fajna. Ja w Audi to lubię, że może to nie jest jakieś mega kolorowe, jakieś mega radosne, o tak to ujmijmy, natomiast jest zrobione po prostu dobrze, porządnie i zmontowane, i jakość samych materiałów też nie pozostawia wiele do życzenia, bo to jest mikrofibra, cały podłokietnik łącznie z rączką jest miękki, to jest prawdziwa stal szczotkowana, to jest aluminiowe, czy tam też stalowe, ale już nie szczotkowane. Ten głośniczek tutaj obity tym piano nawet mi się podoba, więc wszystko tutaj jest takie, jak być powinno w samochodzie w tym segmencie klasy premium. Zanim przesiądziemy się do przodu, to jeszcze szybki rzut pod maskę, bo pod maską mamy tutaj 2-litrówkę. W zasadzie już wszystkie silniki poza S4 i RS4 to są silnikami 4-cylindrowymi i 2-litrowymi o różnej mocy. Diesle mają od 136 przez 163 aż po 204 konie mechaniczne, natomiast ten 2-litrowy benzyniak występuje w 3 wersjach: 150 koni, 204 konie, albo tak jak w naszym przypadku oznaczenie 45 TFSI i 265 koni i 370 Nm. Pożeniono go oczywiście ze skrzynią DSG, która w Audi nie nazywa się DSG, tylko S-Tronic i ma 7 biegów, a oprócz tego tutaj jeszcze mamy napęd Quattro. I to, co jest jeszcze nietypowe dla tych silników wszystkich 4-cylindrowych, to to, że one są ustawione wzdłużnie, a nie poprzecznie. A wzdłużnie oznaczałoby, że mamy tutaj prawilny napęd Quattro, ale to nie jest tak, że mamy tutaj prawilny napęd Quattro, bo w tych 4-cylindrowych 2-litrówkach występuje Quattro Ultra. A jak działa, to wytłumaczymy sobie podczas jazdy, a Wy teraz macie czas, żeby sprawdzić w internetach, co to jest Quattro Ultra i czy nie będę głupot podczas jazdy. To teraz jeszcze słów kilka o środeczku, bo on jest taki bardziej stonowany, moim zdaniem bardziej minimalistyczny niż na przykład ten, który widzieliście w BMW. Natomiast jeżeli chodzi o jakość wykonania, to nie wiem, czy nawet nie jest ciut wyżej. Nie tyle chodzi o same materiały gdzieś tam tu na górze, bo one nawet ta deska rozdzielcza w BMC była na przykład przyjemniejsza, ale tutaj zobaczcie, ile mamy tego szczotkowanego aluminium czy tam stali. Ono jest i tutaj na środku, gdzie tam już był plastik, a tutaj mamy nawet ten boczek obity skórą, to samo z tej strony. Ładna jest ta konsola centralna, za dużo tego piano, jak dla mnie, wolałbym trochę coś innego, chociaż z drugiej strony, jak miałbym tu mieć plastik, no to z dwojga złego już wolę to piano. Ta kratka tutaj może być dyskusyjna, taka pociągnięta przez całą szerokość. Silnemu się nie podoba, jeżeli chcecie znać jego zdanie. Mnie akurat nie przeszkadza. Dystrybucja powietrza na pewno jest lepsza wówczas. Ekran ten 10-calowy, no mam nadzieję, że na wybojach nie będzie trzeszczał, natomiast przymocowany jest, no chwieje się, o tak to powiedzmy. Tutaj 2 cup holdery, gniazdo USB-C zwykłe i gniazdo zapalniczki. Mamy taki mały schoweczek, na przykład na kluczyk, albo pewnie jest zestaw dla palacza, wówczas tutaj macie popielniczkę. Tutaj też taki schoweczek, mini. Fajnie, że regulowany troszkę podłokietnik, góra, dół, przód, tył. Fajna kierowniczka S-Line. Za pakiet S-Line Interior musicie dopłacić 11 000 złotych, wówczas macie tutaj S-kę, macie taką ładną kierowniczkę, bardzo mi się podoba, trójramienna, fajna, z klasycznymi przyciskami do sterowania, jak kiedyś Audi stosowało we wszystkich swoich modelach.
No i fotele przede wszystkim S-Line, które mają taką tkaninę tutaj, a boczki wykończone skórą, natomiast moim zdaniem nie jest to skóra prawdziwa, tylko to jest już skóra eko i zobaczcie na przykład tutaj w świetle takie żarówę mamy porządną założoną, bo dzień jest pochmurny, to tak delikatnie już widać wygniecenia i zagniecenia na tej skórze. Natomiast same fotele w sobie są bardzo, ale to bardzo komfortowe, można je nisko obniżyć, mam wystarczającą ilość miejsca nad głową, doskonałą wręcz pozycję za kierownicą, ponieważ zakres regulacji jej jest bardzo duży. Można ją daleko do siebie wysunąć, przysunąć. Fajnie trzyma fotel na boczki. Nowy jest mega ergonomiczny. Tutaj mam podparcie pod uda, które mogę sobie wysunąć i naprawdę, jeżeli chodzi o wygodę siedzenia, to jest perfekcyjna. Poza tym mogę sobie zagłówek nie tylko podnieść bądź opuścić, ale nawet mogę sobie go przybliżyć albo oddalić, co też bardzo lubię, więc pozycja wow, świetna. No i naprawdę bardzo mi się podoba estetyka, wykończenie, użyte do tego materiały. Może nie jest to wszystko zbyt radosne, natomiast na szczęście te stalowe wstawki troszkę to wnętrze rozświetlają, nadają mu trochę kolorytu. Telefon niestety nie ma go gdzie wstawić, możecie go sobie tutaj w cup holderze ewentualnie umieścić, tudzież tutaj. I tu można też zamówić ładowarkę indukcyjną mieć w podłokietniku. Gotowi? Mówiąc o silnikach, zapomniałem o jednej rzeczy, że już nawet ten najmocniejszy czterocylindrowy, czyli 45 TFSI, jest zrobiony w technologii mild hybrid, co oznacza, że jak zdejmujecie nogę z pedału gazu, to wyłącza silnik, co już w tym momencie tutaj doskonale widać, i wchodzi sobie w tryb żeglowania. Tylko to nie jest instalacja 48V, jak na przykład w A8 czy w Q7, tylko to jest 12V. I to jest maleńki silniczek, ma tylko 4 czy tam 5 kW mocy. I jak jedziecie sobie spokojnie w tym trybie efficiency, gdzieś tam, wiecie, bocznymi drogami i w ogóle zdejmujecie nogę z pedału gazu, potem ją kładziecie, no to nie ma z tym dużego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy chcecie mocniej przyspieszyć, czyli teraz silnik jest wyłączony, ja mu wciskam gaz i znowu mijają te, o Jezu, to nawet nie 3, a chyba ze 4 sekundy, zanim on włączy silnik, zapnie sprzęgło i wrzuci bieg i zacznie odjeżdżać. No więc to jest takie typowe mild hybrid dla całej grupy Volkswagena. Teraz zobaczmy, jakie sztywniejsze ma zawieszenie ten S-Line. Nie ma tutaj regulacji zawieszenia, bo nie mamy tutaj tego aktywnego, tylko standardowe S-Line'owe, obniżone o 1 cm i wyraźnie usztywnione, bo faktycznie, słuchajcie, no czuć, że samochód jest sztywny i to ma i sztywniejsze to zawieszenie i generalnie cała buda jest dosyć sztywna, natomiast nie powoduje to jakiegoś też gigantycznego dyskomfortu. Nie jest to taka sztywność, która gotowa byłaby Wam połamać kręgosłupy albo gnaty, albo nawet taka, która wymagałaby częstych wizyt u rehabilitanta. Jest raczej takie sztywne, ale w bezpiecznym zakresie, tak bym to ujął. Nadal pozostaje komfortowe, szczególnie, że no po takich drogach rzadko się jeździ. Częściej się jeździ po takich i na takich generalnie nie odczujecie tego, że jest jakiś ubytek duży na komforcie względem zawieszenia standardowego. Bardzo ładnie zmienia biegi, skrzynia biegów. Jak już macie płynnie wciśnięty ten pedał gazu, to zmiana tych przełożeń następuje naprawdę spokojnie, bez szarpnięć, cichutko, raz za razem, no bo to w końcu dwusprzęgłówka i bardzo szybko zmienia te biegi, bo moment pojawia się na dole. Teraz chciałem Wam opowiedzieć o tym Quattro Ultra. No więc jak działa tradycyjne Quattro, dobrze wiemy. Obie osie są cały czas załączone, płynnie przenosi się ta moc i moment pomiędzy przodem i tyłem. Tutaj Audi wypiera się, że to jest rozwiązanie w tym Ultra takie jak Haldex, niemniej ono działa trochę podobnie. Mianowicie za skrzynią biegów jest sprzęgło wielopłytkowe elektromechanicznie sterowane, a oprócz tego na tylnej osi jest jeszcze wysprzęglik. W momencie, kiedy jedziecie stabilnie prosto, na przykład autostradą czy nawet bocznymi drogami, nie dodajecie gazu, nie wjeżdżacie w zakręt, to samochód jest tylko przednionapędowy, gdyż to sprzęgło rozłącza wał całkowicie, on się nie kręci, dodatkowo ten wysprzęglik, te satelity tam z tyłu odłączają półosie, one nie są napędzane. Natomiast novum jest takie, że to jest system predykcyjny. W momencie, kiedy czujniki tutaj będące w kolumnie kierownicy wykryją, że ja delikatnie nawet skręcam koło kierownicy, to
ten wał się załącza. To sprzęgło wielopłytkowe elektromechanicznie sterowane włącza normalnie napęd na tył dla bezpieczeństwa w każdym zakręcie. Czy jak mocniej przyspieszam, to się dzieje. Nie wtedy, kiedy pojawi się uślizg, tylko predykcyjnie. Teraz na przykład jest włączony. Teraz jest wyłączony, bo jadę stabilnie na wprost. Wjeżdżam w zakręt, już jest włączone. Czemu zastosowano takie rozwiązanie? Znowu, po to, żeby oszczędzać paliwo, bo szacuje się, że zależnie od wersji to jest od pół litra do 0,7 litra paliwa zaoszczędzonego na 100 km. A to dużo, bo to powiedzmy 0,7 plus to 0,3 oszczędzamy dzięki mild hybrydowi, no to dają nam łącznie litr. Co to oznacza w praktyce? Cóż, nie jadę zbyt arogancko, buńczucznie, agresywnie, ostro i dynamicznie, a zużycie paliwa to 9,5 litra. Ale normalnie byłoby 10,5, gdyby nie Quattro Ultra oraz układ mild hybrid. Jeszcze jedna rzecz świadcząca o tym, że ten układ poza tą predykcją bardziej przypomina ten haldeksowy. Mianowicie na tył maksymalnie może zostać przeniesione do 50% mocy i momentu z całego silnika, czyli 132,5 konia mechanicznego albo 185 Nm. To ja ciekaw jestem teraz i jak sobie wejdziemy w tryb Dynamic, wyłączymy sobie kontrolę trakcji, to jak to Quattro i ten silnik dadzą sobie radę z rozpędzeniem auta od 0 do setki, bo według producenta to 5,7 sekundy, a to bardzo dobry wynik byłby. Ależ się obepchnął szybko. No tak, a przy takim ruszaniu to sprawność jest super tego układu i co więcej, powiem Wam, że skubany zapitala. Bardzo ładnie skrzynia biegów zmienia przełożenia, szybciutko i płynniutko, raz, dwa, trzy, bez żadnych szarpnięć, bez żadnych uderzeń. Silnik szybko się wkręca na obroty i oprócz tego trakcja jest bardzo dobra. To jeszcze raz, tyle wyszło. Równe 6, a do 60 poniżej 3. No moment tego odepchnięcia jest, powiem Wam, taki sukces. 5,99. Poprawiliśmy o 1/100. Liczę, że w odpowiednich warunkach i bez silnego na pokładzie, czyli bez dodatkowego balastu i obciążenia, udałoby nam się zejść w okolice może 5,8. Zaraz sobie to wszystko zresetuję, gdyż będziemy wjeżdżali na ekspresówkę i sprawdzimy, jakie będziemy mieli to ultra niskie spalanie dzięki napędowi Quattro Ultra, który odepnie tylną oś, bo mild hybrid to już raczej działał nie będzie, jak sobie wskoczymy na trasę i będziemy na tempomacie jechali. Chociaż podobno do 160 km na godzinę potrafi wyłączyć silnik, a w momencie, kiedy na przykład dojeżdżam do ronda, tak jak tutaj, to już przy 25 km na godzinę, i to było widać, odłącza ten silnik. A to jest dosyć wysoka prędkość jak na odłączenie silnika, 25 km na godzinę. To paczka 20, set. Nie mam tu aktywnego tempomatu, nie mam systemu wsparcia, jest tutaj tylko ten podstawowy Audi Safety i on ma tylko w zasadzie autonomiczne hamowanie przed samochodami, pieszymi, rowerzystami, ale żadnych innych rzeczy. Dobra, resetujemy komputer i zobaczymy, jakie to będzie spalanie. Przy takiej jeździe autostradowej czy drogą ekspresową zwraca uwagę całkiem dobre wyciszenie wnętrza, zarówno od silnika, jak i wiatru. W ogóle nie słychać układu wydechowego i silnika. Układ wydechowy nie jest żaden sportowy, aktywny, nie ma żadnych klapek. On po prostu cicho ma pracować i tak jest w rzeczywistości. Od silnika też nic nie słychać, tylko wyłącznie delikatne szumy wiatru od przednich słupków i to jest wszystko. Wyciszenie naprawdę jest bardzo dobre. Możecie sobie dopłacić 4000 zł do Banco Lufsena, który jest naprawdę zacnie gra, a jeżeli nie chcecie 4 koła dopłacać, to możecie tam 1200 czy 1500 zł dopłacić do troszkę lepszego systemu sygnowanego przez samo Audi, chociaż zapewne samo Audi go nie wykonało, tylko znowu jakieś Philipsy, Panasoniki czy ktoś taki. No i można już powiedzieć co nieco o spalaniu. 7 litrów, średnia 121 km na godzinę, niespełna 5 km przejechanych. I to będzie taki realny wynik do osiągnięcia na trasie, jak będziecie jechali 120. Jak to będzie 140 km na godzinę, to będzie około 8,5 litra. Są to, nazwijmy to, satysfakcjonujące liczby, jak na samochód, który ma 265 koni mechanicznych i jest samochodem premium segmentu D. Mokro.
No więc czuć szczególnie na takiej bardziej śliskiej nawierzchni jak tutaj, że w momencie, kiedy pojawia się podsterowność, a ona się pojawia, no to tam na tył wędluje maksymalnie 50%. To nie jest tak, że wtedy on zaczyna go prowadzić tyłem. Nie. Dopóki nie ma tej utraty przyczepności, to Wam się wydaje, że faktycznie jedziecie prawdziwym quattro. Dopiero kiedy ten przód zaczyna się lekko ślizgać, no to niczego tutaj z gazem nie zrobicie. W prawdziwym quattro możecie dodać lekko gazu, więcej mocy i momentu pojawi się tam z tyłu i Was ustawi troszkę do środka zakrętu ten tył. Tutaj niestety tak to nie działa, bo tylko do 50% na tył. Bardzo ładny tutaj jest Apple CarPlay. Zobaczcie, taki jakby subtelniejszy, taki jakby miał troszkę mniejsze te ikony. Fajne jest też to, że jak jest na całym ekranie, to nie musicie szukać tej ikony, żeby wrócić do głównego menu, tylko te ikonki macie tutaj, w jednym rzędzie. Te najprostsze, czyli Home, pokazujący wszystkie główne ustawienia, radio, muzyka, Apple CarPlay i nawigacja. Więc wszystko to naprawdę wygląda tutaj ładnie, estetycznie, fajnie. No, podoba mi się ten samochód we wnętrzu bardzo. Mamy tutaj do czynienia z bardzo kompetentnym samochodem, bardzo praktycznym, jeżeli chodzi o bagażnik. Z tyłu miejsca dla dzieciaków wystarczy. Z przodu jest przestronnie nawet dla dryblasów. Jakość wykonania, użyte do tego materiały, super. Czytelność obsługi, intuicyjność, też bez zastrzeżeń. Wygodne fotele, cicho w środku. Jak ktoś nie lubi SUV-ów, fajnie się, przyjemnie siedzi. To jest jedno z niewielu aut, w których ja ciut muszę podnieść fotel w ogóle, żeby dobrze się czuć, więc nawet jak ktoś ma 5 cm więcej niż ja, czyli już 2 metry, to też znajdzie tutaj dla siebie wygodną pozycję. Naprawdę wiele rzeczy w tym aucie mi się podoba. Naprawdę jest jak taki MILF, ale taki ładny i nadal dojrzały. Taki, za którym się obejrzycie i z którym moglibyście sobie ułożyć życie. I Was nie obchodzi to, że jesteście 10 lat młodsi na przykład. Jest wiele atrakcyjniejszych, młodszych samochodów, które mają rok czy 2 lata, ale do tego Was naprawdę w jakiś dziwny sposób ciągnie. Jakiś taki ma zwierzęcy magnetyzm, tak bym powiedział, jeszcze w tym w kolorze. Bardzo fajna matka Stiflera. Ale jak to z matkami Stiflera i jak to z milfami bywa, ma swoje wymagania. Takie na przykład, że trzeba tutaj dużo za nią zapłacić. O, tak bym to ujął, bo kosztuje 208 000 złotych podstawa. Tutaj mamy taką z S-Line'em, już sam S-Line winduje cenę w okolicy 220 000 złotych. Potem pakiet S-Line X Interior, potem jeszcze tutaj wchodzi nam nawigacja, cyfrowe zegary. W tym egzemplarzu nie mamy wielu rzeczy, jak na przykład kamera cofania. Tak, nie ma kamery cofania, nie ma asystentów jazdy, aktywnego tempomatu, a mimo to cennikowo trzeba za niego zapłacić prawie 300 000 złotych. No, więc dosyć kosztowna ta utrzymanka w średnim wieku, ale i tak warta zachodu.